Startupy kojarzą się ludziom z czymś nowym, świeżym, z innowacyjnym podejściem. Podobnie jest z mediami społecznościowymi. To ciągle jest stosunkowo nowy kanał, który ludzie uważają za nietradycyjną formę reklamy, raczej miejsce komunikacji i w związku z tym te startupy naturalnie powinny odnajdywać swój kanał komunikacji właśnie w mediach społecznościowych. Przewagą mediów społecznościowych nad większością kanałów komunikacji czy kanałów reklamowych jest to, że nie trzeba w nie inwestować strasznie dużych środków, żeby mieć szansę w nich zaistnieć. W mediach społecznościowych funkcjonuje coś, co nazywamy marketingiem wirusowym. Dzięki niemu nasze treści mogą się dystrybuować organicznie, a nie płatnie. W związku z tym budżet możemy ograniczać. Oczywiście ciężko jest w tej chwili kreować rozwiązania marketingowe z zerowym budżetem, natomiast ten budżet można ograniczać do minimum, nawet do kwoty kilkuset złotych miesięcznie i już można osiągać bardzo zadowalające efekty marketingowe. Niesamowitą siłą mediów społecznościowych jest to, że właściwie z dowolnego miejsca na świecie, gdzie mamy dostęp do internetu, siedząc przed komputerem możemy odpalić kampanię skierowaną do dowolnych odbiorców w dowolnym miejscu na tym świecie. Na chwilę obecną z Facebooka korzysta już praktycznie 1,5 miliarda ludzi i to pokazuje, jaki jest gigantyczny potencjał docierania z Polski do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej, do Azji. Wszędzie możemy dotrzeć, nie ruszając się właściwie z miejsca, w którym siedzimy. W chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że ludzki mózg jest w stanie przetworzyć około 1,5% komunikatów, które do niego docierają. My naturalnie zaczynamy rezygnować z oglądania reklam, ze spoglądania na billboardy, z oglądania reklam w telewizji. Media społecznościowe nie są nastawione na twardą reklamę, media społecznościowe są nastawione na dialog. I tak naprawdę to jest ta główna przewaga mediów społecznościowych, że my w nich powinniśmy skupiać się na komunikowaniu się indywidualnym z każdym odbiorcą, a nie próbowaniu mu w twardy sposób sprzedania czegokolwiek właśnie przez te kanały. Przede wszystkim nie należy powielać schematów. Marketingowcy, startupowcy mają tendencję do tego, żeby patrzeć, jak robią to inni, ale zamiast wyciągać wnioski, raczej starają się powielić schemat, który już zadziałał. Nie do końca tak powinno być. Powinniśmy obserwować najlepszych, obserwować naszą bezpośrednią konkurencję, ale głównie skupiać się na tym, żeby wyrażać swoje pomysły, wdrażać swoje koncepcje i próbować dotrzeć do ludzi w unikatowy sposób, bo ludzie tylko unikatowości już w tej chwili szukają, a nie szukają schematów. Tutaj pytanie tak naprawdę jest do zadania każdemu startupowcowi z osobna. Jeżeli startupowiec potrafi występować przed kamerą, chce pokazywać swoją osobowość, ja zdecydowanie stawiam na personal branding. Dlaczego? Dlatego, że startupy mają to do siebie, że 8 na 10 startupów niestety nie wychodzi. Natomiast nasza twarz zawsze pozostanie naszą twarzą, nawet kiedy projekt się nie rozwinie jak należy, to nasza marka pozostanie wypracowana i będzie nam łatwiej rozwijać kolejne projekty. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o zasięg, na pewno kluczowym kanałem jest Facebook, na którym najwięcej użytkowników jesteśmy w stanie znaleźć. Natomiast znowu wszystko zależy od celów, które chcielibyśmy sobie przez te kanały zrealizować. Na pewno warto inwestować w kanały profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych typu LinkedIn, w Polsce Golden Line. Na pewno warto inwestować w kanały wideo, bo wideo marketing zyskuje bardzo mocno na popularności. Coraz częściej ludzie zaczynają korzystać z aplikacji live streamingowych typu Periscope, więc na pewno wideo marketing jako taki jest tym kierunkiem, w który powinniśmy iść w mediach społecznościowych. Tradycyjna reklama tak naprawdę skupia się na tym, żeby szybko pozyskać klienta, zmonetyzować tego klienta i gonić za kolejnym. W mediach społecznościowych ten proces, przez to, że jest to kanał komunikacji, a nie kanał reklamowy, że jest to kanał dialogu, ten schemat powinien wyglądać zupełnie inaczej. Powinniśmy się skupiać najpierw na pozyskaniu społeczności, czyli nasze F, fan z Facebooka. Dopiero tę społeczność próbujemy przekuć na K, czyli klienta. I w momencie, kiedy ktoś jest naszym klientem, to wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa rola mediów społecznościowych, bo próbujemy z niego zrobić A, czyli ambasadora. Doprowadzić do tego, żeby on dystrybuował w mediach społecznościowych nasze treści, żeby nas polecał, bo to pozwala nam budować globalny zasięg niewielkim nakładem. Jeżeli pozyskamy ambasadorów, to ostatnim krokiem, czyli literką W, jest wyznawca. Czyli osoba, która nie tylko będzie markę promować, ale też na każdym kroku będzie starała się tej marki bronić, wspierać ją swoją osobą, czyli stanie się takim trochę fanatykiem marki. Tutaj jestem zdania, że w Polsce tak naprawdę startupy jeszcze nie do końca wykorzystują potencjał mediów społecznościowych, jaki jest. Dużo lepiej wzorować się jednak na startupach amerykańskich, które te media społecznościowe znają od podszewki. Natomiast fenomenalnym przykładem startupu, już w sumie nie startupu, ale
rozwijającego się jakiś czas temu jako startup jest firma Brand24, zajmująca się monitoringiem mediów społecznościowych. To jest firma, która 24 godziny na dobę odpowiada na komentarze w mediach społecznościowych, monitoruje internet w poszukiwaniu wzmianek na swój temat. Prowadzą kilkanaście kanałów komunikacji, w których można ich znaleźć i na pewno dostaniemy tam odpowiedź w czasie natychmiastowym, a nie oczekując długo na maila czy próbując się dodzwonić do jakiegoś call center.